Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam serdecznie moich subskrybentów, witam również oglądaczy, witam również moich wspieraczy. Super, że tak licznie oglądacie moje filmy, jestem z tego bardzo zadowolony. Fajnie jest, że komentujecie. Bardzo dziękuję za słowa otuchy, za pytania. Pamiętajcie, że ja nie jestem żadnym fachowcem, zawodowym modelarzem, jestem domowym sklejaczem i też chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami z innymi takimi ludzikami jak ja, którzy sobie w zaciszu domowym sklejają modele. Dzielę się z Wami tymi swoimi takimi, powiedzmy, poradnikami modelarskimi na podstawie zdobytej wiedzy podczas pracy. Oczywiście też dopytywałem się innych osób i czasami wychodziło tak, że to, co ja od nich zdobyłem jakieś informacje, przez przypadek albo nie, wyszły jeszcze dodatkowe jakieś opcje i tymi rzeczami się właśnie z Wami chcę podzielić. Mianowicie dzisiaj będzie, dzisiaj mianowicie będzie transparentnie. Jak widzicie, przede mną leży skrzydło, na którym wykonałem pre-shading. Ćwiczę nadal, powiem Wam, nie chciałbym skopać modelu, który będę, znaczy popsuć go, tak? Nie chciałbym popsuć modelu, który będę sklejał, już takiego gotowca. Szkoda mi pracy, czasu, no i samego modelu, powiem Wam. I na tym sobie, tym nieśmiertelnym drugim skrzydle, tak sobie ćwiczę. Wychodzi raz lepiej, raz gorzej, ale idzie w dobrym kierunku. O co mi chodzi z tą transparentnością? A mianowicie chodzi mi, że dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować płyn od firmy Amo by Mick Jimenez, który nazywa się Transparator. Tu mamy kawałek zresztą Terminatora. Trochę nie widziałem może o ten nie wiem. W każdym razie tak, jest to specyfik, specjalny płyn do robienia z takiej standardowej farby, która normalnie kryje, czyli na przykład z tej farby, powiedzmy Kawasaki Green, czy też z farby na przykład Nakajima Green, farb akrylowych, bo to jest płyn do farb akrylowych, no i jak tutaj nazwa sama wskazuje, jest to płyn matowy, czyli uzyskamy efekt matowej farby, nie połysku, nie pół błyszcząca, tylko ani nie błyszcząca, tylko matowa. Transparator, ja wielokrotnie używałem takiego słowa transparentna farba. No i okazało się, że to jest gucio prawda, transparentna farba. Żeby uzyskać na czym polega ta transparentność? Polega na tym, że jeżeli malujemy powierzchnię skrzydeł, model farbą daną, na przykład teraz biorę właśnie tą Nakajima Green i będę nią malował sobie to skrzydło, tą część, no to wiadomo, że ta farba zamaluje mi dużą część tego detalu, który tu się znajduje, na przykład tego pre-shadingu. Jeżeli ja sobie rozwodnię, na przykład dam rozcieńczalnika do tej farby, to ona, powiedzmy, i będę cieńszą warstwę kładł, będzie widoczna już, będzie widoczny ten pre-shading, tak? Czy też zabrudzenia, właśnie ten całe takie cieniowanie przed malowaniem, tak? Czyli pre-shading, przedcieniowanie, wstępne cieniowanie. Ale jakbyśmy sobie pomalowali to skrzydło samą farbą, a to skrzydło, tą część skrzydła, prawe skrzydło rozrzedzoną farbą, tak, taką powiedzmy, byśmy cienkie warstwy tej farby nakładali, te dwa kolory by się różniły. Nie miałyby tego samego odcienia. Przypominałyby, ale to nie byłoby to samo. I właśnie po to jest ten transparator. Transparator, ten płyn właśnie powoduje to, że farba jest bardziej transparentna, ale zachowuje swój kolor. Czyli
malujemy model, jeżeli on ma mieć kolor właśnie, kolor farby jaki mamy użyć jest Nakajima Green, to on będzie miał kolor Nakajima Green, z tym, że będzie bardziej przezroczysty. I teraz właśnie jak teraz mówię o tym i tak się patrzę na te malowanie tutaj, to tak naprawdę powinienem to pomalować nie zielonym kolorem Kawasaki Green, tylko moim zdaniem, jeżeli kładłem to na szary podkład, bardzo jasny szary, to powinienem to zrobić tutaj na przykład ciemnoszare, kolorem ciemnoszarym pre-shading. Ale zobaczymy jak to wyjdzie, powiem wam, bo to jest moja druga próba. Pierwsza polegała na tym, że po prostu nie mogłem odpowiednio dobrać ciśnienia, gęstości farby, żeby mi nie rozpryskiwało właśnie pre-shadingu, żeby nie były jakieś kleksy. Trochę musiałem przy tym posiedzieć. Jako tako mi to wychodzi, ale no jako tako. I teraz właśnie chciałbym wam pokazać, wezmę oczywiście swój aerograf Evolution Silverline, wleję za chwileczkę sobie tutaj farby i dzisiaj będę, powiem wam, do farb używał thinnerów. Będę używał w proporcjach pół na pół, tak żeby była, jak wezmę samą farbę Nakajima, to będzie połowa acrylic thinner i połowa farby, czyli 50-50. I to samo zrobię, i to samo właśnie z tą farbą, i to samo zrobię, powiem wam, używając transparatora. Czyli tak samo, połowę wleję transparatora, połowę wleję farby zielonej. Jest ten płyn, jest mleczny, nie jest taki rzadzisty jak powiedzmy akrylit, thinner, czyli rozcieńczalnik, ale zaraz to zobaczycie jak to wygląda. Wszystko wam powiem. W tej chwili biorę sobie farbę, przede wszystkim najpierw thinnera wleję połowę, którą uzupełnię następnie farbą. Mam już przygotowaną farbę. I cieniutkie warstwy nakładam sobie właśnie na skrzydło. Chyba coś pochrzaniłem, powiem wam, ściśnieniem. No i tak wygląda skrzydło pomalowane dość cienką warstwą. Proszę bardzo, dość cienką warstwą farby. Widzimy, że przebija tutaj, powiedzmy, widać w miarę ten, powiedzmy, wzór takiej tej siatki, tak, szkieletu takiego, i widzimy te zaciemnione pola. Gdybym samą farbą pomalował, powiedzmy, nie, no jest to widoczne, powiem wam, że ten pre-shading jako tako tu wyszedł. Nie wiem, czy troszeczkę nie mam za niskiego ciśnienia, ale muszę zerknąć jeszcze. W każdym razie samą krawędź tu jeszcze podmaluję. No i tak przy takim pierwszym kryciu modelu wygląda to. Teraz ja sobie umyję aerograf po farbie rozcieńczonej thinnerem. I teraz użyję, ja muszę zerknąć, jakie ja mam ciśnienie w tej chwili ustawione. Ciśnienie jest niecałe 20 PSI, jakieś 1800 PSI. Niecałe 2000, 1800, 18, zaraz, dobrze, 20 PSI, 18 PSI. Dobrze. Transparator został wlany i teraz dam farbę.
i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Farba nie jest rzadka i zaraz zobaczymy właśnie, kolor trzyma. Ale nie jest to już ta sama farba, jak widać. Jest, powiem wam, jest cienka warstwa. No i prezentuje się tak. Teraz można sobie jeszcze taką farbą cieniowanie zrobić. No i tak się prezentuje po zastosowaniu transparatora. Powiem wam, że gdybym tu malował teraz dalej farbą, to zamalowałbym całość. Bardzo proszę, tak to się prezentuje. Tu jest sama farba, nie za gruba warstwa. Tu jest dużo więcej farby z transparatorem. Jeszcze są pola pozamalowywane. No i powiem wam, że mi się podoba ten płyn. Nie wiem, czy to u was będzie tak dobrze widoczne, ale powiem wam, że transparator jest naprawdę bardzo fajnym płynem. Tutaj na przykład mamy widoczny cały pre-shading wykonany. Tutaj przebija nam, mimo że to była sama warstwa, tak, to przebija nam jednak ten biały podkład. Gdybym ja tu dał więcej farby, masakrycznie to skrzydło już wygląda. Gdybym miał tu więcej farby, to tak naprawdę te pola byłyby jednolitym kolorze zielonym. Tu widać, że jest zielone, ale widać tak samo, posłuchajcie, pre-shading. Tak to wygląda. Tu jest więcej farby z płynem właśnie transparatorem. Tu jest tylko i wyłącznie cienka warstwa sama farby Nakajima Green do lotnictwa japońskiego i posłuchajcie, jest bardziej rozcieńczona. Powiem wam tak, ja będę dalej bawił się. Jeżeli coś zauważę ciekawego, to oczywiście z wami się podzielę. Co do pre-shadingu, to mogę jeszcze powiedzieć, że właśnie fajnie można też pre-shading robić, jeżeli pomalujemy całe skrzydło na czarno, ciemny kolor w ogóle i na przykład pola, które mamy zbyt jasne, rozjaśnimy. Nie robimy jasnego i następnie obrysowywujemy je, tylko można odwrotnie zastosować, czyli ciemne tło i rozjaśniamy pola, a nie przyciemniamy krawędzie, tak? Bardzo fajnie też to wygląda, szczególnie bardzo fajnie na pewno to będzie się prezentowało na modelach w większej skali aniżeli 1.72, bo to jest zestaw od 1.72. Bardzo mi się to podoba, fajnie widać to cieniowanie, chociaż ja bym troszeczkę nie zamalowywał tych powierzchni więcej. Już tutaj bym się bawił dalej po prostu jakimś wash'em, coś bym jeszcze tutaj innymi kolorami na przykład zadziałał. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że zauważyliście tą różnicę. Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.